Wypychanie dolarów z rynku staje się faktem. 3 czerwca tego roku w Pekinie odbyło się ważne spotkanie przedstawicieli Ministerstw Finansów oraz banków centralnych państw członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy, w skrócie SCO. Chiński wicepremier Ding Xuexiang zapowiedział ambitne plany dalszego zwiększania udziału walut narodowych w rozliczeniach międzynarodowych oraz wsparcia inicjatywy utworzenia Banku Rozwoju SCO. Rok 2025 jest dla Chin wyjątkowy. Kraj ten przewodniczy Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jak podkreślił Ding Xuexiang, Chiny widzą w tym przewodnictwie niepowtarzalną okazję do zacieśnienia współpracy gospodarczej i finansowej z krajami członkowskimi organizacji, a także do promocji rozwoju nowych, regionalnych mechanizmów finansowych. Inicjatywa zwiększenia rozliczeń w walutach narodowych nie jest nowością. Już od 2022 roku państwa SCO aktywnie realizują strategię stopniowego ograniczania dominacji dolara amerykańskiego w handlu regionalnym. Efekty tych działań są już widoczne. Na przykład ponad 80% transakcji handlowych między Chinami a Rosją w latach 2023-2024 przeprowadzono w juanach i rublach, a Indie zaczęły regulować część zakupów ropy z Rosji. Właśnie w chińskim juanie Ding Xuexiang zapowiedział 3 kluczowe obszary działań na rok przewodnictwa Chin w SCO. Po pierwsze, umocnienie współpracy finansowej poprzez rozwój narzędzi rozliczeń w walutach narodowych. Po drugie, promowanie inkluzywnych finansów cyfrowych, w tym dalsze prace nad walutami cyfrowymi banków centralnych, czyli tzw. CBDC. Po trzecie, aktywne prace na rzecz utworzenia Banku Rozwoju SCO, który miałby wspierać inwestycje infrastrukturalne oraz projekty społeczne w regionie. Idea powołania Banku Rozwoju SCO również nie pojawiła się po raz pierwszy. Dyskusje nad stworzeniem takiej instytucji toczą się od szczytu SCO w Samarkandzie, jednak wciąż trwają konsultacje dotyczące kwestii kapitałowych, prawnych i strukturalnych. Utworzenie banku będzie nie tylko istotnym krokiem w kierunku konsolidacji gospodarczej regionu, ale także alternatywą dla instytucji finansowych zdominowanych przez państwa zachodnie. Obecnie Szanghajska Organizacja Współpracy liczy 9 pełnoprawnych członków, w tym Chiny, Rosję, Indie, Pakistan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan i Białoruś. Wśród państw obserwatorów są Afganistan i Mongolia. Natomiast partnerzy dialogowi to m.in. Armenia, Azerbejdżan, Egipt, Turcja oraz Arabia Saudyjska. Decyzje ogłoszone przez Ding Xuexianga wpisują się w szerszy geopolityczny trend ograniczania zależności od dolara amerykańskiego. Dla Chin jest to strategiczny krok w promowaniu juana jako ważnej waluty rezerwowej. Dla Rosji oraz państw Azji Centralnej oznacza to potencjalne korzyści gospodarcze, takie jak zmniejszenie wpływu zachodnich sankcji czy rozwój lokalnych rynków finansowych. Realizacja zapowiedzi chińskiego wicepremiera stanowi więc nie tylko istotny sygnał polityczny, ale także strategiczny krok w kierunku większej gospodarczej niezależności państw członkowskich SCO. Jak podkreślają eksperci, wdrożenie tych planów wymagać będzie jednak jeszcze kilku lat pracy nad rozwiązaniem kwestii technicznych, prawnych oraz infrastrukturalnych. Przypominam, że kilka dni temu informowałem o umowach chińsko-brazylijskich, które również będą rozliczane walutami danych państw. Oto widzimy powolny upadek dolara. I co dziwne, jeszcze rok temu takie sytuacje były nagłaśniane w USA i grożono sankcjami, a teraz cisza. Czy to cisza przed burzą, może oko cyklonu, a może po prostu Trump godzi się z faktami, o których głośno mówi wiceprezydent USA Vance, który ogłosił USA traci dominację. Ten temat również raportowałem 25 maja.